Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiaj jesteśmy na Bornholmie, w stolicy tej wyspy pięknej duńskiej, Ronne. Zaraz będziemy ruszali gdzieś dalej i ja dzisiaj czy w ogóle na całym tym wyjeździe będę testował rower Cross Inzai. Jest to rower miejski, rower bardziej kategorii urban, ale ja postanowiłem go trochę doposażyć, założyłem mu bagażnik, założyłem mu sakwy. Będę go testował na takich właśnie bardziej wyjazdowych warunkach. Będę chciał też pokazać, że sakw Piasta Planetarna Shimano Allfine nadaje się również no nie tylko do miasta, ale także na właśnie trochę dłuższe wyjazdy, ale będę też, zabiorę Was w fajne, ciekawe miejsce, jeszcze niespodzianki nie będę zdradzał, jest to na pewno nietypowe miejsce dla tego roweru, ale też sobie taki urban tam poradzi. Dobra, my wyjeżdżamy z miasta po tych przepięknych kocich łbach i będę zaraz jeszcze po drodze zdawał Wam relację, jak się na tym crossie jeździ. I kilka słów teraz o specyfikacji technicznej tego roweru. Ja o samych wrażeniach z jazdy będę mówił jeszcze za chwilę. Mamy tutaj aluminiową ramę, aluminiowy widelec. Cała geometria ramy jest tak skonstruowana, aby czerpać przyjemność z jazdy, aby jazda była wygodna. Nie będzie tutaj pozycja tak wyprostowana jak na rowerze miejskim, ale też będzie jeszcze trochę brakowało do roweru fitnessowego czy roweru szosowego. Także tutaj mamy maksymalną dozę komfortu. Chociażby dzięki temu, że jest naprawdę wysoka główka ramy, podniesiony tutaj mostek, chociaż mostek akurat można też według własnego uznania obrócić czy obniżyć, ponieważ mamy tutaj też jeszcze dwie podkładki pod samym wspornikiem kierownicy. I najciekawsze, co jest w tym rowerze, co zwraca uwagę, jest to piasta wielobiegowa Shimano Allfine z 8 przełożeniami. I tutaj coś takiego ciekawego, co nie jest przerzutką, a wiele osób może myśleć, że jest to przerzutka, natomiast jest to napinacz łańcucha. A skąd tutaj ten napinacz? Z tego względu, że haki, które mocujemy koło, ośkę koła, są pionowe. Nie tak jak w większości rowerów miejskich, gdzie mamy te haki poziome i wtedy napięcie łańcucha regulujemy, przesuwając koło do przodu bądź do tyłu. Natomiast tutaj za naciąg łańcucha odpowiada nam taki napinacz. Jest to moim zdaniem dużo wygodniejsze rozwiązanie. Sam łańcuch jest też stabilizowany i nie musimy się martwić o to, że łańcuch gdzieś nam spadnie, że się poluzuje. Jeżeli chodzi o korbę, to ta również jest z grupy Allfine na zewnętrznych łożyskach, na sztywnej osi, także jest tutaj naprawdę fajnie sztywno podczas pedałowania. I tarcza założona tutaj ma 45 zębów. Mamy również możliwość założenia 42 bądź 39 zębów. O tym też będę jeszcze za chwilę opowiadał. Jeżeli chodzi o hamulce, tutaj mamy hydrauliczne tarczówki z grupy Shimano Acera. Tarcze 160 mm z przodu i z tyłu. Hamulce są w zupełności wystarczające do jazdy tego typu rowerem. No, naprawdę musielibyśmy się wybrać na niesamowite jakieś zjazdy, żeby przegrzać te hamulce. Ja byłem z samej siły hamowania, z dozowania, z modulacji tych hamulców. Byłem naprawdę zadowolony i zawsze to powtarzam, już hamulce, jeżeli chodzi chociażby o Shimano, doszły już do takiego poziomu, że tutaj nie ma na co narzekać. Jeżeli chodzi o koła, za chwilkę będę o nich jeszcze mówił coś więcej, natomiast mamy tutaj koła 28 cali o szerokości 40 mm, opony Schwalbe Spicer. No, jak widzicie, gładkie opony z lekkimi nacięciami odprowadzającymi wodę. Balon opony jest dosyć solidny, także one dają sporo komfortu z jazdy. Toczą się na asfalcie bardzo dobrze. Poza asfaltem również dają sobie radę, natomiast no, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że nie są to ultra uniwersalne opony. I miejsca w widelcu i również z tyłu w ramie jest dosyć dużo, więc tutaj spokojnie w razie potrzeby można założyć też trochę szersze opony. Jeszcze jedna ciekawa sprawa. Rower waży około 12 kg, więc jak na rower z przerzutką planetarną jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik i to czuć nie tylko podczas wnoszenia go po schodach, ale także podczas jazdy gdzieś pod wzniesienia. I teraz jeszcze kilka wad tego roweru. Powiem Wam szczerze, musiałem się naprawdę bardzo mocno zastanowić, o czym tu powiedzieć, co o tym rowerze mi się nie podoba. Pierwsza sprawa, brak
drugich otworów do montażu koszyczka na bidon, pojemnika na narzędzia, pompki na chociażby. No niestety brakuje mi tego w tym rowerze. Można oczywiście radzić sobie gumowymi opaskami, ale mimo wszystko widziałbym tutaj te otwory. Druga sprawa, być może się czepiam, natomiast mamy tutaj mocowanie do błotników. Można tutaj najprawdopodobniej będzie też przyczepić stopkę, ale jednak widziałbym tutaj mocowanie tutaj z tyłu, dwie śruby, tak zwanym systemie Direct Mount. Brakuje mi tutaj tego, ja wiem, że ten rower jest bardzo ładny, lekki w formie, więc tutaj stopka mogłaby go wizualnie zaburzyć, jednak dla osób, którym taka stopka by się przydała, no, byłoby miło, gdyby takie mocowanie było. Tym bardziej mnie to dziwi, ponieważ w crossach Evado, w crossowych rowerach takie właśnie mocowanie jest, ale to przyznam się szczerze, to już jest trochę na siłę, ponieważ można też równie dobrze tutaj do tej rurki bezpośrednio przykręcić stopkę. I pewien drobny niedosyt pozostawia we mnie aluminiowy widelec. Jest on bardzo komfortowy, tym bardziej sprzyja temu komfortowi to, że siedzimy w bardziej wyprostowanej pozycji i ten ciężar ciała jest przenoszony raczej na tylną część roweru. Natomiast wolałbym chyba jednak widzieć tutaj widelec włókna węglowego. Być może to jest mój kaprys, widelec zawsze można zmienić. Ja tutaj do tego nie mam zastrzeżeń. Może powiecie, że się czepiam. Wiem, że miał być głównie test roweru, no ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie pokazać Wam, w jak pięknych okolicznościach przyrody testuję Crossa Inzai nad Bałtykiem, na Bornholmie. Naprawdę fajnie się jedzie, wieje przeokrutnie co prawda, ale mam nadzieję, że zaraz będzie wiało w drugą stronę. Ale okej, ruszamy dalej do testowania. Teraz kilka słów o moich wrażeniach z jazdy tym rowerem. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, kiedy wrzucałem zdjęcie tego Crossa na Facebooka, jeden z czytelników pytał się, czym on się w ogóle różni od fitnessowego modelu Pulso. I powiem Wam tak, różnice nie są duże, natomiast jest, jeżeli przyjrzymy się geometrii tych dwóch rowerów, widać, że chociażby Inzai ma trochę wyższą główkę ramy, siedzimy trochę bardziej wyprostowani, kierownica jest trochę wyżej, chociaż nad tym też można popracować, można sobie na przykład tutaj wymienić mostek, znaczy obrócić go tak, aby był skierowany do dołu, aby ta pozycja była trochę bardziej sportowa. Tam rower jest krótszy, bardziej zwinny, dynamiczniejszy. Tutaj nie chciałbym używać słowa leniwy, natomiast jest bardziej stabilny, stateczny. Tutaj nie ma możliwości, aby wykonywał on jakieś gwałtowne ruchy i bardzo dobrze, znaczy jest cały czas pod naszą kontrolą, czy jedziemy szybciej, czy jedziemy wolniej. Cały czas rower trzyma się zadanego toru, nie musimy się nad tym za długo zastanawiać i jest na pewno też trochę wygodniej, jednak ta pozycja odciąża trochę plecy, jednak nacisk większy idzie na siodełko. Jeżeli chodzi o opony, Schwalbe Spicer 28 cali średnicy, 40 mm szerokości. Powiem Wam, że toczą się naprawdę przyzwoicie po asfalcie, ale te nacięcia i szerokość pozwalają również jechać po drogach szutrowych. Po piasku oczywiście, jeżeli wjedziemy na jakiś kopny piasek, no to już wtedy trzeba zamknąć oczy i patrzeć tylko jak rower sam jedzie, tylko pilnować, aby się nie przewrócił. Natomiast po zjechaniu z asfaltu też możemy sobie tym rowerem spokojnie pojechać. Jest sporo miejsca w widelcu, jest sporo miejsca z tyłu w ramie, więc można jeszcze zastanowić się ewentualnie nad wymianą opon, jeżeli byście wybierali się na jakąś większą wyprawę. Można tam coś trochę szerszego założyć. Jeżeli chodzi natomiast o wygodę, no to okej, no teraz jedziemy przepiękną asfaltową ścieżką, natomiast jeździliśmy tutaj na Bornholmie po różnych drogach. Na koniec jeszcze zobaczycie po jakich między innymi, natomiast komfort jest. Na początku martwiłem się, że nie ma tutaj karbonowego widelca, bałem się, że na ramiona będzie działała spora siła na nierównościach. Okazało się, że nie, z tego względu, że właśnie mamy tę pozycję obciążającą trochę bardziej siodełko, odciążającą ręce, więc było tutaj naprawdę wygodnie, jeździło się w porządku. Dobrze, zaraz będziemy musieli na drugą stronę ulicy przejechać. Tutaj naprawdę sieć dróg rowerowych, tras jest fenomenalnie przygotowana. I co najlepsze, kierowcy wszyscy są bardzo uprzejmi i mili. I zwalniają albo się zatrzymują, gdy widzą rowerzystę. I powiem Wam, że najbardziej w tym rowerze to chyba jestem zadowolony z przerzutki planetarnej Shimano Alpine. 8 przełożeń.
Powiem Wam, że pracuje sama zmiana biegów, sama praca w ogóle tej przerzutki jest naprawdę fajna, ale najbardziej po prostu oczarowany jestem tym, że możemy zmieniać sobie biegi, że biegi są zmieniane bez pedałowania. Znaczy w tym momencie jadę, no powiedzmy, na jakimś 4. biegu, wciskam sobie do końca i mam zmieniony w ogóle bieg. Najbardziej się to przydaje, kiedy zaczynamy jechać pod górę, orientujemy się, że wybraliśmy trochę za twardy bieg, przestajemy pedałować, manetką cyk, 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 cyk i jest już bieg zredukowany, to po prostu fajna sprawa. Oczywiście, zwłaszcza jeżeli pedałujemy pod obciążeniem, no to tak samo, a nawet bardziej jak w przypadku tradycyjnej przerzutki, nie powinno się zmieniać biegów pod obciążeniem. Tutaj zresztą przerzutka chrzęstem daje znać nam o tym. Jeżeli chodzi o dobór przełożeń w tym rowerze, tutaj no, trzeba byłoby się mocno zastanowić nad tym, gdzie jeździcie, w jakich warunkach jeździcie. Z tego względu, że Cross założył na korbę tutaj z grupy Shimano Alpine z największą tarczą dostępną 45 ząbkami. I powiem Wam, że jeżeli jeździcie po płaskim, no to zdecydowanie to wystarcza, można się naprawdę fajnie na takim rowerze rozpędzić. Natomiast jeżeli chodzi o podjeżdżanie na wzniesienia, tutaj tak do 10%, jeżeli wzniesienie miało, no to spokojnie dało się jechać nawet z załadowaną sakwą, przynajmniej jeżeli chodzi o moją niewytrenowaną turystyczną nogę. Natomiast już powyżej tego 12-15% a takie wzniesienia tutaj też mieliśmy, no jechało się już dosyć ciężko. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby wymienić sobie z przodu tarczę na korbie na trochę mniejszą. No, wtedy tracimy trochę te najszybsze przełożenia. Jest to też kwestia skalkulowania. Ja polecam Wam, jak zawsze, kalkulator przełożeń, który możecie sobie sprawdzić, z jaką prędkością będziecie jeździć. Ja postaram się może przygotować też tabelkę z takimi wyliczeniami. Natomiast jeżeli chcielibyście właśnie wybrać się gdzieś, gdzie będą trochę większe górki niż na dość płaskim Mazowszu, no to warto by było zastanowić się nad wymianą tarczy na korbie. Ok, jak ja oceniam Crossa Inzai? Dla mnie jest to rower bardzo, ale to bardzo uniwersalny, bardziej skierowany w stronę wygody, tej wygodniejszej pozycji za kierownicą. Na pewno polubią go osoby, które lubią mieć odciążone nadgarstki, osoby, które narzekają właśnie na ból w nadgarstkach. No ale jak widzicie, można obciążyć go sakwami, założyć bagażnik, również bagażnik z przodu, wybrać się gdzieś na dalszą trasę. Oczywiście, jeżeli chcielibyście pokonywać na nim naprawdę wiele kilometrów w różnych warunkach gruntowych, może zastanowiłbym się nad założeniem trochę bardziej uniwersalnych opon, może nad wymianą siodełka, które jest naprawdę w porządku. Tutaj na te kilometry, co jeździmy, ja na swoje 4 litery nie narzekam, natomiast być może jakbym jeździł po 150-180 km dziennie, zastanowiłbym się jednak nad trochę wygodniejszym siodełkiem. Sama przerzutka w Piaście pracuje naprawdę fajnie. Tak jak mówiłem, no tutaj z przełożeniami można byłoby się zastanowić jeszcze, pokombinować trochę z wielkością tarczy na korbie. Tak, poza tym rower mogę spokojnie polecić, jeżeli jeździcie po mieście, no bo to wiadomo, jest to rower głównie dedykowany na miasto, ale chcecie również mieć taki właśnie jeden rower do wszystkiego, to ten Cross się zdecydowanie tutaj sprawdzi. Ok, zerknijcie jeszcze, gdzie wjechaliśmy tym Crossem na takie drobne testy, a ja już tak na zapas pożegnam się z Wami. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie. Hej! Podjechaliśmy na najwyższy szczyt Bornholmu, Rytterknechten, i zupełnym przypadkiem znaleźliśmy tutaj takie leśne ścieżki do jazdy rowerem. No, głównie rowerem górskim, natomiast są tutaj szlaki różnej trudności, jest także zielony, także za chwilkę spróbuję Crossem Inzai na taką trasę wjechać. Zobaczymy, czy sobie poradzi. No dobra, to wjeżdżam na zieloną ścieżkę, zobaczymy, co to będzie. Muszę pamiętać o tym, że to nie jest rower górski, ani gravelowy nawet. Tu mam jednak opony 40 mm, ale o dosyć wąskim bieżniku, gładkim. Nie ma tutaj tych bocznych klocuszków jak w semislickach, ale ścieżka jest na razie łatwa, przyjemna. Jest to na pewno nietypowe miejsce dla takiego roweru, ale powiem Wam, że gdyby opony wymienić, byłoby jeszcze lepiej. Na razie przyczepność jest dobra, ale do tego żwirku
Komfort jazdy również. Ja oczywiście podnoszę trochę 4 litery na tych górkach, ale nie trzęsie jakoś mocno. Nie, no dobra, w takie zakręty, no to ja tu już, ja już tu hamuję. Z dużą prędkością nie wejdę, jednak szerokość opony mnie mocno ogranicza. O, no i teraz w drugą stronę, bardziej pod górę. Aha, i końcówka przede mną. No, ja na tę trasę jeszcze kiedyś muszę wrócić rowerem górskim, ale powiem Wam, Inzaj się naprawdę pięknie tutaj sprawdził, jak na swoje turystyczno-miejskie możliwości. No po prostu tym rowerem można prawie wszędzie wjechać.